dzisiejszym filmie będę mówiła o rasach kotów, które według opiekunów przejawiają najmniej problemów behawioralnych. A skąd to wiem? Tak jak poprzednie filmy z tej serii, ten także opieram o dane z kwestionariuszy dotyczących 5726 kotów. Wyniki kwestionariuszy, jak i bardzo ciekawe wnioski znajdziecie w raporcie o zachowaniach kotów rasowych, do którego namiary podaję pod filmem. Tymczasem do rzeczy, które koty swoim opiekunom przysparzały najmniej kłopotów, były to koty brytyjskie, koty europejskie i tureckie wany, zgrupowane tu z tureckimi angorami. Koty brytyjskie występowały w większości filmów w tej serii, a w poprzednim dotyczącym najmniej aktywnych ras kotów zostały Wam już bliżej przedstawione. Dziś przypomnę tylko, że to duże koty o szerokiej klatce piersiowej i muskularnej, zwartej budowie, okrągłych oczach i głowie. Kolor futra kota brytyjskiego może być różny, choć najbardziej znany jest niebieski. Przez koty europejskie rozumie się tutaj odrębną rasę rodowodowych kotów europejskich. Koty domowe, nierasowe to nie to samo co koty europejskie. Koty domowe, nierasowe zresztą także ujęto w badaniu. Swoją drogą występowanie problemów behawioralnych notowano u nich tylko odrobinę częściej niż u zwycięskiej czwórki. Zajrzałam też do tabeli z danymi tych 5726 kotów, na których opierał się raport i zauważyłam, że wszystkie, za wyjątkiem jednego, przypadki kotów nierasowych ze zdiagnozowanymi problemami behawioralnymi dotyczyły kotów, które zostały oddzielone od matki i rodzeństwa przed 12 tygodniem życia. Podobnie wyglądało to w przypadku takich parametrów jak agresja wobec domowników, agresja wobec obcych ludzi, agresja wobec innych kotów, a także nieśmiałość wobec obcych osób i nowych przedmiotów. Powszechne przekonanie, że im młodszego weźmie się pod opiekę kota, tym łatwiej będzie go wychować i do nas przyzwyczaić, jest więc błędne. Koty nierasowe, które spędziły z matką i rodzeństwem więcej niż 14 tygodni, nie tylko wykazywały mniej problemów behawioralnych, ale także rzadziej przejawiały agresję, były także bardziej śmiałe wobec ludzi i nowych przedmiotów. Aż 75% kotów domowych pozostających pod opieką mamy do 14 tygodnia życia lub dłużej stanowiły koty oceniane przez opiekunów jako koty bardzo oraz bardzo kontaktowe. Tureckie wany to rasa pochodząca od kotów z terenów wschodnio-zachodniej Turcji o charakterystycznym umaszczeniu. Znakomitą część ciała wana pokrywa biel, kolor na kocie widoczny jest tylko na jego głowie i ogonie. Turecka angora to naturalna rasa kota pochodząca z terenów współczesnej tureckiej Ankary, importowana do Europy już w XVI wieku i rozpoznawana jako oddzielna rasa już w wieku XVII. Dziś jest to kot średniej wielkości o półdługiej sierści z charakterystycznym kołnierzem futra wokół szyi. Angora jest kotem długim i smukłym i podobno lubi się kąpać i pływać. Jeśli jakiś opiekun angory tu trafi, chętnie się dowiem, czy to prawda. A teraz informacja najważniejsza ze wszystkich podanych w tym filmie. Owszem, czynniki takie jak pochodzenia kota, czas, który spędził z matką i rodzeństwem oraz prawidłowa socjalizacja mają duże znaczenie na późniejsze występowanie problemów behawioralnych u kotów. Ale równie ważne jest tu zdrowie kota i to, czy jego potrzeby są prawidłowo przez opiekunów rozpoznawane i satysfakcjonująco zaspokajane. Jeśli więc wasz kot sprawia problemy behawioralne, to przede wszystkim należy sprawdzić, czy jest zdrowy. Sikanie do butów niekoniecznie będzie problemem z zachowaniem, może być po prostu rezultatem zapalenia pęcherza. Jeśli natomiast kot jest zdrowy, a wciąż sika do butów, to być może kuweta nie zaspokaja jego naturalnych potrzeb i tu przyda się porada dobrego behawiorysty, który wyjaśni, dlaczego akurat buty zaspokajają te potrzeby lepiej i jak to odkręcić.